Czy mieliście kiedyś taki moment, kiedy patrzycie w sufit o 2:00 w nocy i myślicie sobie, czekaj, a co jeśli jesteśmy wszyscy połączeni? A 5 sekund później twój mózg odpowiada, super, a pamiętasz ten mandat parkingowy sprzed 2 lat? Witajcie w byciu człowiekiem, gatunkiem, który rozszczepił atom, poleciał na Księżyc, a jednocześnie potrafi przez pół godziny szukać telefonu, trzymając go w ręce. Witajcie w Sunset Talks. Albo wsadzić buty do lodówki zamiast do szafki. Nigdy czegoś takiego nie zrobiłam. To były kluczyki do samochodu. Mieliśmy jechać do parku, ale mama nie znalazła kluczyków. Dopiero rano się znalazły, jak potrzebowała mleko do kawy. Jak ty to pamiętasz? Miałeś wtedy może 3 tygodnie? Babo, w piątek miał 3 tygodnie. Dobra. Dzisiaj porozmawiamy o czymś absolutnie fascynującym, co brzmi jak fabuła filmu science fiction, ale dzieje się naprawdę na prestiżowych uniwersytetach. O badaniach nad psylocybiną, mistycznych doświadczeniach, świadomości i o tym, jak naukowcy z Johns Hopkins University School of Medicine przypadkiem otworzyli najbardziej emocjonalnie dziwny escape room świata. I małe ostrzeżenie. To nie jest poradnik, jak zostać szamanem z osiedla i lizać przypadkowe grzyby w lesie. Proszę was, tak poznaje się albo Boga, albo oddział toksykologii. Zostańcie do końca, by wyjaśnimy, dlaczego mądrale naukowcy uważają, że nasze ego to po prostu bardzo głośny i irytujący współlokator. Przez 30 lat badania nad psychodelikami były zamrożone. Głównie dlatego, że w latach 60. wszyscy uznali, że skoro jedna osoba poczuła jedność z kosmosem, to cała reszta świata powinna rzucić pracę i zacząć malować kwiaty na pojazdach. Rządy spanikowały i powiedziały: niczego nie badamy, rozejść się. Aż nagle grupa naukowców w białych kitlach stwierdziła: hej, a może sprawdzimy to metodą szkiełka i oka, zamiast udawać, że temat wyparował. Czyli ludzie zakazali badań, bo część osób w latach 60. odleciała za mocno? No, mniej więcej tak to było. Interesujące. Ja kiedyś wbiegłem w ścianę, bo goniłem ćmę i nikt nie zakazał kocimiętki. Do badania zaproszono 36 osób. Średnia wieku około 46 lat. I uwaga, to nie byli marzyciele z festiwalu Burning Man. To byli lekarze, psycholodzy, pielęgniarki, duchowni, biznesmeni, ludzie wykształceni i stabilni. Każdy uczestnik został dokładnie przebadany, bo w złych warunkach psylocybina może być niebezpieczna. Sesje odbywały się w kontrolowanym środowisku. Spokojny pokój przypominający salon, muzyka klasyczna, opaski na oczach, 2 opiekunów obecnych cały czas, czyli mniej parking po festiwalu techno, a bardziej duchowe spa prowadzone przez emocjonalnie stabilnych ludzi. I teraz robi się naprawdę dziwnie. Naukowcy nie badali tylko halucynacji. Badali coś, co nazywa się doświadczeniem mistycznym, czyli doświadczeniami opisywanymi od setek lat przez mnichów, mistyków, ludzi medytujących i przedstawicieli różnych religii. I nagle się okazało, że doświadczenia po psylocybinie wyglądały niemal identycznie. Tak przynajmniej wynikało ze specjalnych kwestionariuszy używanych do badania mistycznych przeżyć. Ludzie opisywali ogromne poczucie miłości, jedności ze wszystkim, poczucie, że czas i przestrzeń przestają istnieć i głębokie przekonanie, że rzeczywistość ma większy sens i uczucie połączenia ze wszystkimi ludźmi. Czyli, mówiąc prościej, człowiek na chwilę przestał zachowywać się jak wściekły komar walczący o rację w komentarzach na mediach specjalnych. Problem w tym, że na co dzień żyjemy w trybie przetrwania. Nasze ego to taki ochroniarz, który krzyczy na każdego, kto podejdzie za blisko. A psylocybina wysyła tego ochroniarza na płatny urlop. Ludzie potrzebują grzybów, żeby zrozumieć, że inni też mają znaczenie? Wygląda na to, że tak. Słabo. Koty wiedzą to od zawsze. Ludzie codziennie wybierają emocjonalną zemstę zamiast zrozumienia. Odwet to paskudna sprawa. Ludzie traktują sekcję komentarzy jak średniowieczne pole bitwy, tylko z gorszą ortografią.
Ale może właśnie to jest tragedia człowieka, że jesteśmy zdolni do ogromnej miłości, a jednocześnie z jakiegoś powodu uwielbiamy emocjonalne wendety jak bohaterowie taniego thrillera. Ja nie rozumiem zemsty. Bo cała twoja osobowość to golden retriever uwięziony w ciele bulldoga. Dziękuję. Piesku? To nie był komplement. A oto dzisiejsza ciekawostka. Mądrale odkryli, że w naszym mózgu istnieje coś, co nazywa się Default Mode Network, DMN. To sieć odpowiedzialna m.in. za ego, poczucie ja i ten niekończący się wewnętrzny monolog. To ten głos, który cię pyta, czy dobrze wyglądasz i dlaczego ten drań nie odpisuje na twoje wiadomości. Ale badania rezonansu magnetycznego pokazały, że psylocybina wyłącza tą sieć i mózg nagle zaczyna się komunikować w sposób, w jaki nie robił tego od dzieciństwa. Obszary, które normalnie ze sobą nie gadają, nagle robią sobie imprezę z petardami. Kiedy ego się wycisza, ludzie zaczynają czuć połączenie ze wszystkim wokół. Więc dlatego istnieje szansa, że nasze ego jest po prostu najgłośniejszym współlokatorem w mózgu. Czyli mózg cierpi, bo nie potrafi się zamknąć? Koty to rozwiązały. My nie mamy monologu wewnętrznego. Mamy tylko dwa tryby: głód i chaos. A teraz uwaga, bo robi się naprawdę fascynująco. Czy doświadczenia mistyczne są biologicznie normalne? Czy człowiek jest zaprogramowany na duchowość? Tu ważna wzmianka, że duchowość to nie jest to samo co religia. Badania z John Hopkins nie próbowało udowodnić, która religia ma rację. Chodziło raczej o pytanie, dlaczego ludzie z różnych kultur i epok ciągle opisują podobne doświadczenia. Mnisi medytujący w jaskiniach, ludzie po doświadczeniach bliskiej śmierci, osoby medytujące od lat i teraz uczestnicy badań klinicznych. Wszyscy opisują podobne jedności. To jest niesamowite. To badanie pokazuje, że mamy w mózgu sprzęt do przeżywania czegoś większego. Niezależnie od tego, czy jesteś ateistą, czy klechą. Twój mózg ma przycisk mistycyzm. Mój przycisk mistycyzm aktywuje się, gdy widzę nową piłkę tenisową. Czuję wtedy jedność z całym gumowym przemysłem świata. To się nazywa obsesja, Zenuś. Babo, weź ty go lepiej do weterynarza. Powinnaś go leczyć. Szkoda psa. Naukowcy zaczęli też badać potencjalne zastosowania lecznicze. Na przykład u pacjentów onkologicznych cierpiących na lęk i depresję związane z chorobą. I część tych osób opisała ogromne zmiany emocjonalne, większy spokój, większą akceptację życia, mniejsze poczucie strachu. Nie dlatego, że halucynki naprawiają życie, ale dlatego, że niektórzy ludzie nagle dostawali nową perspektywę. Jakby ktoś otworzył emocjonalne okno, które od lat było zabite dechami. Prawda jest jednak taka, że współczesny świat desperacko potrzebuje takich okien, bo połowa społeczeństwa jest przebodźcowana, emocjonalnie wykończona, uzależniona od stresu i żyje głównie na kofeinie oraz nierozwiązanych traumach z dzieciństwa. Ja żyję na piłkach tenisowych i optymizmie. Tak, jak mówca motywacyjny, który przypadkiem zjadł kawałek ściany. Jeden z uczestników badania wyznał coś niesamowitego, że nagle zrozumiał, iż w innych okolicznościach mógłby być kimkolwiek, ofiarą, oprawcą, fanatykiem, ateistą, że każdy człowiek przy odpowiednich warunkach mógłby stać się kimś zupełnie innym. I właśnie takie doświadczenie buduje współczucie. Ale współczucie jest bardzo niewygodne dla świata, który zarabia na podziałach. Bo nienawiść sprzedaje się świetnie, strach sprzedaje się jeszcze lepiej. Oburzenie generuje kliknięcia, a poczucie jedności? To, moi kochani, to jest rewolucja. Ludzie ciągle myślą, że są od siebie oddzieleni. Niestety tak. A potem wszystkim pada Wi-Fi na 4 minuty i nagle cywilizacja się rozpada. Bardzo niezależni. I nie, to badanie nie udowadnia istnienie Boga, ale pokazuje coś bardzo ważnego. Że ludzka świadomość
jest znacznie bardziej tajemnicza, głęboka i niezwykła, niż nam się to wydaje. Bo może pod całym tym hałasem, pod ego, pod stresem, pod tym wiecznym udawaniem, że mamy wszystko pod kontrolą, prawda jest taka, że nie potrzebujemy substancji, żeby zrozumieć, że wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Ale te badania przypominają nam, że pod całym tym systemem, pod polityką i kłótniami o to, czy pizza z ananasem jest legalna, jesteśmy częścią czegoś większego. Dobra, moje drogie kosmiczne, zagubione emocjonalnie istoty. To wszystko na dziś w Sunset Talks. Może największym problemem człowieka nie jest to, że jesteśmy od siebie różni. Może problem polega na tym, że codziennie o tym zapominamy. Jeśli ten film sprawił, że chociaż przez chwilę pomyślałeś o sobie inaczej niż o zbiorze problemów, zostaw łapkę w górę. Subskrybuj, jeśli chcesz więcej takich podróży w głąb naszego dzbana. I wyślij ten film komuś, kto ostatnio za bardzo przejmuje się opiniami obcych ludzi w sieci. Dbajcie o swoje mózgi, dbajcie o siebie nawzajem. I czasem kwestionujcie rzeczywistość. Do zobaczenia za tydzień przy zachodzie słońca. I pamiętajcie, jeśli osiągniecie oświecenie i zrozumiecie sens wszechświata, najpierw napełnijcie miskę kota. Priorytety, ludzie. I rzućcie piłkę. Babo, serio, on potrzebuje lekarza. To mi wygląda na objawy zespołu stresu pourazowego. Pewnie przez te kluczyki w lodówce.